Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dziś PLN jest najmocniejszy od 2020 roku. Dlaczego i co to znaczy? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zapraszam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Jeszcze raz zachęcam, zapraszam. I zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Dziś PLN jest najmocniejszy od 2020 roku. Dlaczego i co to znaczy? Dzisiejszy dzień jest specyficzny, ponieważ trwa święto w Stanach Zjednoczonych. Mamy wolny dzień w Stanach Zjednoczonych, więc nic tutaj się nowego nie dzieje w Europie i widać to, jak bardzo zanika zmienność. Jest jeden z niewielu wyjątków i tym wyjątkiem jest rynek złotego, który znowu zaczyna się wyraźnie umacniać. Złoty tak jakby chciał wybić się z tej krótkoterminowej stabilizacji, która w ostatnich dniach miała miejsce, pod koniec czerwca się zaczęła. No i dzisiaj rozpoczęliśmy tak jakby następną falę umocnienia krajowej waluty, ponieważ dziś złoty jest najmocniejszy od 2020 roku. No i warto się zastanowić, jakie są perspektywy, dlaczego tak się dzieje i co to może oznaczać. W pierwszej kolejności według mnie najważniejszy czynnik sprawiający, że teraz złoty się umacnia. Ja osobiście w mojej subiektywnej ocenie, przy moim doświadczeniu oceniam, że aż 80% wagi w sile albo słabości krajowej waluty wynika właśnie z tego czynnika, a tym czynnikiem jest globalna słabość albo globalna siła amerykańskiej waluty wyrażona wzrostem albo spadkiem euro-dolara i pierwszy wykres pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich lat zachowywał się złoty względem euro-dolara. Euro-złoty, dolar-złoty. I widzimy, że ekstremum, czyli minimum na euro-dolarze było dokładnie w takim samym momencie, kiedy było ekstremum, czyli maksimum na parach związanych ze złotym i kiedy wcześniej amerykański dolar się umacniał, złoty miał generalnie tendencję do osłabienia, natomiast teraz, kiedy od października się amerykański dolar osłabia, czyli euro-dolar idzie w górę, występuje silna tendencja na rzecz umocnienia krajowej waluty i widzimy to po prostu na naszych oczach, jak bardzo duże jest teraz przełożenie zachowania amerykańskiego dolara, czyli generalnie euro-dolara na zachowanie krajowej waluty. Mamy tego dobitny dowód, więc rynek, który pokazuje umocnienie złotego, wygląda na to, że spodziewa się także dalszych wzrostów głównej pary świata, czyli euro-dolara i kontynuacji tej tendencji, która od października jest widoczna na rynku światowym. Drodzy Państwo, dodatkowym drugim powodem, który sprawia teraz, że złoty zaczyna się tak wyraźnie umacniać i daje temu około 15% wagi w całej sile albo słabości krajowej waluty, to jest czynnik lokalny związany z bilansem na rachunku bieżącym. I na przestrzeni ostatnich miesięcy mamy bardzo pozytywną tendencję znowu powstania nadwyżki na bilansie na rachunku bieżącym, a to oznacza, że generalnie mamy w Polsce więcej kapitału, akumulujemy więcej walut niż złotego, czyli napływa do Polski więcej walut obcych, stąd też jeżeli mają być one przesuwane przez rynek walutowy do złotego, to musi złoty być kupowany i jest to taki czynnik, który dodatkowo napędza siłę krajowej waluty. I to jest jeden z tych też ważnych powodów, dlaczego złoty się umacnia. I jak widzicie, drodzy Państwo, nie ma praktycznie w ogóle tutaj do czynienia z jakimikolwiek czynnikami związanymi z polityką makroekonomiczną, czyli ze stopami procentowymi. Nie ma tu jakiegokolwiek większego znaczenia taka pozycja makroekonomiczna jak realne stopy procentowe. Naprawdę inwestorzy się tym teraz zdecydowanie mniej przejmują, a jeszcze dodatkowy taki powód potencjalnego osłabienia złotego, jakimi są wybory w Polsce, także nie jest w ogóle tematem, który jest uwzględniany przez rynek. W ogóle się tym rynek nie przejmuje, ponieważ już grubo od 10 lat wyniki wyborów, bez względu na to, kto rządzi, nie ma większego wpływu na polskie rynki finansowe i naprawdę w tym roku będzie prawdopodobnie bardzo podobnie. Jest ogromna szansa, że wyniki wyborów
że w ogóle wybory będą miały znikome, w ogóle praktycznie nie będą miały żadnego wpływu na to, co się dzieje na złotym, na polskich obligacjach, czy też na warszawskiej giełdzie, ponieważ liczy się tylko i wyłącznie przepływ kapitału do amerykańskiego dolara, czyli jeżeli euro-dolar spada, i tendencja wzrostowa, kiedy amerykański dolar się osłabia. I tylko ten czynnik jest głównym, który powoduje tendencję umocnienia albo aprecjacji krajowej waluty. Co jest także istotne, drodzy Państwo, to, że euro-dolar rośnie, jest wyśmienitą informacją dla polskiej gospodarki z powodu tego, że mamy do czynienia także z tym, z taką tendencją do tego, żeby mocniej spadający dolar złoty sprawiał, że polski import, a importujemy przede wszystkim węglowodory, stawał się coraz mniej kosztowny, a polski eksport, przede wszystkim wyrażony w euro, żeby cały czas zachowywał tę swoją przewagę, tą swoją dodatkową marżę. Dlatego też wzrosty euro-dolara są błogosławieństwem dla polskiej gospodarki i należy tak to w takiej sytuacji interpretować. Dlatego też bądźmy optymistami i nastawiajmy się, że w sytuacji, kiedy będziemy obserwować długoterminową tendencję wzrostową euro-dolara, będzie to bardzo pozytywnie działało także na całą polską gospodarkę. Jeszcze raz przypomnę, umocnienie złotego, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara, o każdy 1% obniża średnioroczną inflację około 0,1 punktu procentowego, więc skoro teraz tak wyraźnie złoty się umocni względem amerykańskiego dolara już o 20%, więc średnioroczna inflacja, jeżeli te kursy będą utrzymane, obniży się około 2 punkty procentowe, więc jest to naprawdę bardzo błogosławiony wpływ tego zjawiska na to, co się teraz dzieje, jakie jest teraz największe zagrożenie dla gospodarki, czyli procesy inflacyjne. Na następnym wykresie jeden z także z ważnych powodów umocnienia krajowej waluty, już o tym mówiłem, natomiast był on ważny w 2022 roku, kiedy inwestorzy zagraniczni akumulowali polskiego złotego, kiedy różnica w stopach procentowych była tak korzystna, że teraz to, co się dzieje, jest taką pochodną tej tendencji, która w 2022 roku miała miejsce. Inwestorzy zagraniczni cieszą się, ponieważ mają podwójną stopę zwrotu, nie tylko z tego, co się dzieje na rynku krajowej waluty, czyli na aprecjacji krajowej waluty zarabiają, mają także zyski związane z odsetkami, ale także zarabiają na ruchu aktywów, a inwestorzy zagraniczni, którzy lokują swoje inwestycje na giełdzie papierów wartościowych, zarabiają także dodatkowo na wzroście cen akcji. Więc inwestorzy zagraniczni to jest główny teraz ten czynnik zamachowy wzrostów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a jak ktoś nie wierzy, to proszę sobie porównać, jak zachowują się małe, średnie i te duże spółki i gdzie jest największy popyt właśnie na duże spółki, drodzy Państwo, na te polskie czempiony, gdzie się mówi, że zagrożeniem jest Skarb Państwa, a to się okazuje, że to właśnie te spółki, gdzie tak zwany Skarb Państwa ma miejsce, to one właśnie najsilniej rosną, ponieważ dla inwestora zagranicznego nie liczy się to w ogóle, drodzy Państwo, liczy się tylko i wyłącznie płynność i oni to teraz jest ten czynnik, który wywołuje wzrosty indeksów giełdowych, czyli wzrosty warszawskiego parkietu, o czym będzie za chwilę. Jeszcze chciałbym powiedzieć o bardzo ciekawym zjawisku, jakim jest wpływ czynnika związanego z polityką. Może być czynnik związany z polityką ważny, istotny, może się znowu pojawić jako siła sprawcza aprecjacji krajowej waluty, jeżeli się okaże, że te środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną uruchomione. Jeżeli KPO pojawi się, to siła aprecjacji krajowej waluty może być nawet jeszcze bardziej zdynamizowana, ponieważ ten czynnik jeszcze nie jest uwzględniony w cenie, ale ja temu czynnikowi daję niewielką tylko siłę w krótkim terminie, w średnim terminie także, natomiast jest to bardzo wyraźny czynnik w długim terminie, w bardzo długim terminie, jeżeli liczymy na wieloletnią aprecjację krajowej waluty, to taki czynnik może mieć miejsce. I drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę tą tezę, którą lansuję już od poprzedniego roku, ponieważ już od poprzedniego roku jestem wielkim bykiem, jeżeli chodzi o krajowego złotego i bardzo dobrze to wiecie. I lansuję taką tezę, że jeżeli jesteśmy teraz świadkami odwrócenia długoterminowego trendu na euro-dolarze i teraz z tych poziomów 0,95 zaczniemy
rosnąć w kierunku poziomu 1,60, czyli powtórzy się ten mechanizm sprzed 20 lat, kiedy euro-dolar także wzrósł z poziomów poniżej parytetu do poziomu 1,60, to krajowa waluta, krajowy złoty, polskie aktywa, polska giełda przeżyją hossę dziesięciolecia, w ogóle pierwszą taką wielką hossę od 20 lat i to będzie podyktowane właśnie tymi zjawiskami na euro-dolarze, ponieważ to jest główny czynnik tego, co się dzieje na polskim rynku finansowym, na polskich aktywach. Ja osobiście spodziewam się, że teraz nadchodzi czas takiego mocnego umocnienia euro względem amerykańskiego dolara, więc też jestem zwolennikiem tezy, że powieli się ta tendencja, którą obserwowaliśmy na rynku złotego w latach 2004-2008, czyli że przez 4 lata złoty się bardzo silnie umacniał i że ta tendencja była naprawdę zaskakująco mocna. Ja spodziewam się, że właśnie tak jest, a opieram się w tym na podstawie analizy euro-dolara. No i z ciekawostek, drodzy Państwo, chciałbym także powiedzieć, jak pozycjonują się gracze na rynku opcyjnym, czyli tak zwane uśmiechy opcyjne. I w tym wypadku jednoznacznie, tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara widzimy, że przewagę mają ci, którzy kupują opcje przeciwko krajowej walucie. Zabezpieczają się na wypadek osłabienia krajowej waluty albo spekulują przeciwko krajowej walucie. No i to, co widzimy na tych wykresach, jest po prostu jednoznaczne. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę. Na tak zwaną premię za ryzyko dla naszego kraju. I to pomimo tego, że za wschodnią granicą mamy cały czas wojnę, to ta premia za ryzyko od kilku miesięcy także wyraźnie się kurczy i się zmniejsza. Dla nas najważniejsza jest względem niemieckich papierów, względem niemieckich bundów i widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy skurczyła się ona o połowę. Max był 628 punktów bazowych różnicy między rynkowymi stopami procentowymi. Dzisiaj to jest 324 i są to oczywiście najniższe poziomy od 2021 roku i podobnie jest względem amerykańskich papierów. I tutaj premia za ryzyko nawet bardziej się skurczyła niż 2 razy. Z maksimów, które były na poziomie 478, zeszliśmy do poziomu 185 i to także jest najniższy poziom od końcówki 2021 roku. Więc naprawdę polskie aktywa teraz są rozchwytywane i nawet pomimo tego, co się dzieje za granicą naszego kraju, pomimo tego, że trwa wojna, inwestorzy płyną do polskiego rynku, płyną do polskich aktywów i liczą na to, że tutaj ten rynek da bardzo dużą dodatnią stopę zwrotu, a myślą, że w pierwszej kolejności będzie to rynek obligacji, który się szykuje do kolejnego skoku, do kolejnej fali umocnienia, do kolejnej fali hossy, ale także ci najbardziej nastawieni na spekulacje liczą na powtórkę hossy na warszawskiej giełdzie, na indeksie WIG20, więc ja też spodziewam się nawrotu tendencji wzrostowej na warszawskim parkiecie i to, że teraz duże spółki są kupowane, a nie te mniejsze, jeszcze bardziej mnie zachęca ku tezie, że to inwestorzy zagraniczni akumulują teraz cały czas polskie akcje, a nie inwestorzy krajowi, więc jest duży potencjał ku temu, żeby hossa była kontynuowana w kolejnych kwartałach, w kolejnych miesiącach, a być może nawet latach, a wszystko zależy od tego, jaka będzie tendencja na euro-dolarze. Więc dziś PLN jest najmocniejszy od 2020 roku i spodziewam się, że ta tendencja będzie pogłębiana, czyli złoty będzie coraz mocniejszy i będziemy schodzić na coraz niższe poziomy. Dlaczego i co to znaczy, wytłumaczyłem Państwu, jakie jest wielkie dobrodziejstwo z tego, że euro-dolar rośnie. To jest dobrodziejstwo dla złotego i dla całej polskiej gospodarki. I w tym miejscu chciałbym zachęcić i zaprosić do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni, zawodowi inwestorzy giełdowi oraz czy będą kolejne podwyżki stóp procentowych na świecie. Drodzy Państwo, warto wiedzieć zdecydowanie więcej, a te materiały, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu, rozszerzą Państwa wiedzę. No i jako, że dzisiaj nie ma Stanów Zjednoczonych, warto tylko prześledzić tak pobieżnie, naszkicować sytuację, która się dzieje na wykresach. W pierwszej kolejności chciałbym zacząć od tego bardzo ważnego wykresu pokazującego, jak teraz rynki akcji na całym świecie lekceważą dane o wskaźnikach PMI, które w czerwcu wprost się załamały, były fatalne, sygnalizują nam drugie dno spowolnienia gospodarczego, a giełdy papierów wartościowych zupełnie tego nie uwzględniły, więc naprawdę to jest ostrzeżenie przed jakąś większą potencjalną korektą spadkową, bądź też
to właśnie giełdy wyceniają przyszłość lepiej i wkrótce takie odbicie na tych wskaźnikach będzie miało miejsce. Naprawdę warto być wyczulonym na to, co się wkrótce wydarzy, czy to dostosowanie będzie wskaźnika względem giełd, czy też giełd względem wskaźników makroekonomicznych, a te dane w piątek, które poznamy, przybliżą nam odpowiedź na to pytanie, kto się myli. Indeks DAX dzisiaj lekko tylko spada, na razie jest cały czas nad poziomem 16 000 punktów, więc tutaj niewiele się dzieje. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jak zachowują się indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych od samego początku tego roku, że ta tendencja wzrostowa jest kontynuowana. Z ciekawostek widzimy, jak rosną stopy procentowe w Wielkiej Brytanii, także tych kredytów hipotecznych. Widzimy stabilizację na euro-dolarze i praktycznie tutaj do piątku się niewiele dzieje, ponieważ rynek z utęsknieniem czeka na dane z rynku pracy. Piątek o godzinie 14:30 je poznamy. Amerykański dolar tak jakby budował sobie tutaj bazę do jakiegoś ruchu, ale od tych perspektyw co do przyszłych stóp procentowych zależy, czy dojdzie do wybicia dołem, czy też górą z tych formacji, które się teraz tworzą na naszych oczach. Cena złota zaczyna przechodzić najbliższe opory, a to jest sygnał, że być może rynek spodziewa się dalszego osłabienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności amerykańskich obligacji po tych danych, które poznamy w piątek. Ropa naftowa cały czas jest przytulona do poziomu $70 i tutaj niewiele się dzieje i to pomimo tych panicznych działań największych producentów ropy naftowej na świecie, którzy próbują cały czas obniżać produkcję ropy naftowej, żeby utrzymać ropę w okolicach $70. Natomiast na chwilę obecną cały czas trwa ta 9-miesięczna konsolidacja i Bitcoin, który ma bardzo dużą szansę w końcu wybić się nad poziom $31 000, ruszyć do kolejnych oporów, ale być może jeszcze nie dzisiaj, ponieważ Amerykanie, którzy teraz generalnie wykorzystują tego Bitcoina do spekulacji, do wygenerowania tych trendów, oni dzisiaj śpią, są dzisiaj poza rynkiem, natomiast od jutra takie wybicie jest możliwe, jeżeli jakaś podaż się oczywiście nie pojawi. Dlatego bądźmy czujni, wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy, a od jutra będziemy już się przygotowywać pod te piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Drodzy Państwo, jeszcze raz w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, czy będą kolejne podwyżki stóp procentowych i o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy, traderzy na rynkach finansowych. Przypominam, proszę zaglądnąć tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu, a tym, którzy są na wakacjach, udanego odpoczynku i ciepłej, słonecznej pogody. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.